I jesteśmy, słuchajcie, w Londynie. Zaczynamy naszą podróż do Paryża. Tak, zabieramy Was tym razem na kilka dni do Paryża. Świętujemy mojej mamy 70, babski wyjazd. Tylko ja, moje córki i babcia. Także zostańcie z nami, a zobaczycie, jak fajnie można zwiedzić Paryż. Tak troszeczkę po naszemu. Dobra. Jest nasz pociąg. Pierwsza 31. Idziemy odprawić się. Słuchajcie, to jest dużo szybciej niż na lotnisku, ale też są inne zasady. Także o tym Wam opowiem już później. Na razie idziemy, zrobimy odprawę i pokażę Wam, jak wygląda przejście już po odprawie, czekając na pociąg. No i szukamy naszego przedziału. Mamy tutaj karocę numer 6. O, mamy szósteczkę. Słuchajcie, jak nie byliście w Eurostarze, to już Wam pokazuję. Tu jest dużo miejsca, żeby trzymać bagaże, ale małe bagaże idą na górę. Także wszystko idzie do góry tutaj. A tak wygląda sam Eurostar. My mamy takie miejsce tutaj przy okienku. Mamy 200, przełączyło się 200, ile było? 206 km na godzinę, ale jesteśmy dopiero, słuchajcie, przed Dover, także jeszcze mamy kawałek, żeby... Tu Wam jeszcze pokażę, bo tutaj jest symbol toalet, czyli te toalety się znajdują tutaj, po lewej stronie, widzicie? No, taka malutka toaleta, ale zawsze jest czysta, to jest najważniejsze. Tak wyszłam na chwilę, zanim wjedziemy w tunel. Chciałam Wam pokazać, bo pociąg zasuwa niesamowicie. Tam już kolejne przedziały. Każdy oczywiście, jak kupuje bilet, to słuchajcie, ma swój przedział i swoje miejsca, więc jest to o tyle fajne, że można spokojnie sobie przyjść, nie trzeba się śpieszyć. No niestety nic tutaj nie widać, słuchajcie, jeszcze. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć takiego najważniejszego o pociągu. Pociąg oczywiście, wsiadając w Londynie, wysiadacie w Paryżu, na przykład w Gare Nord, albo oczywiście w Amsterdamie czy Brukseli. Jeśli chodzi o ceny biletów, no to ja po prostu chyba oszukałam algorytm, bo to jest zupełnie inna historia i bilety kosztowały nas 39 funtów za osobę w jedną stronę. Także słuchajcie, po prostu niesamowity deal, najtańszy bilet, jaki można było upolować w fantastycznych godzinach. Wracamy też późnym popołudniem, więc jesteśmy super szczęśliwe. Więc dziękujemy, że Eurostar dał nam taką możliwość. Dear passenger, welcome to Paris. In a few minutes we will arrive at Paris Gare where the local time is now 16:50. Please take a moment to check that you have all your personal items with you. No i słuchajcie, jesteśmy. Bonjour Paryż. Idziemy, nasz kierunek to, słuchajcie, nasz kierunek to jest Montmartre. Weźmy nasz mały apartament w Montmartre. Dlaczego apartament? Bo zawsze jest taniej. Od razu Wam powiem, że w Paryżu jesteśmy już po raz 5. Zresztą moje dziecko najstarsze tutaj 9 miesięcy na studiach mieszkało i wiemy po prostu, gdzie fajnie sobie wynająć. I teraz apartamencik malutki, taki idealny dla naszej córeczki. Pachnie cudownie, bo ona już gotuje dla nas. Więc już Wam pokazuję, jak to wszystko tu bardzo ładnie. Co prawda mamy taki salon podzielony na dwie części. Zaraz się odwrócę, to Wam dokładnie pokażę. Czyli mamy tutaj pierwszą część, w której będą spały dziewczyny i drugą część, w której będę spała z drugą córką. Babcia z jedną, a ja z drugą. No i tutaj widoczek na ulicę. I zaczynamy nasz pobyt w Montmartre. Nie, no nasz pobyt w Paryżu tak naprawdę. Oczywiście linka Wam zostawię w opisie. Jesteśmy, słuchajcie, dosłownie mieszkamy tutaj w dół kilka dosłownie metrów. Fajny apartament. Chociaż nie jest taki super ekstra wyposażony, ale i tak jesteśmy happy, bo jesteśmy u progów Montmartre. I tutaj przy samej bazy jesteśmy. Schody pokonane. Mama dała radę. I jesteśmy pod samą bazyliką. Jak ktoś nie wie, a chciałby się dowiedzieć, to wejście do bazyliki jest za darmo. Oczywiście trzeba tam przestrzegać kilku zasad, chociażby zachować ciszę.
Jeżeli nam się uda wejść teraz, to wejdziemy teraz. Jeżeli nam się nie uda, no to oczywiście wrócimy. Uwielbiam to miejsce i powiem Wam, że to jest mój 5. raz, kiedy jestem w Paryżu i zawsze marzyłam mieszkać tutaj. Zawsze marzyłam mieszkać przy Montmartre. Ostatnio mieszkaliśmy, tak jak córka, w drugiej dzielnicy, no to oczywiście gorąco Wam polecam, ale to były zupełnie inne warunki, bo ona miała kontrakt na mieszkanie, a tutaj po prostu jest jedno wielkie wow. Jak właśnie cudowne jest to, że słuchajcie, możecie obejść całą tą bazylikę. Tutaj jest wejście również na dole, ale nie wiem, czy będzie otwarte takie przejście, żeby wejść na dzwon. To zobaczymy. Mówię, jak nam się dzisiaj nie uda, to nie jesteśmy złe, bo mamy przed sobą 3 dni, 4 w sumie dni. Także spokojnie Wam tutaj Montmartre pokażę, ale naszymi oczami. Mówię, moje dziecko tutaj najstarsze, my się tutaj z nią spotkałyśmy. 9 miesięcy mieszkało. Ja, bywając tutaj, naprawdę miałam takie swoje ulubione miejsca i chciałabym właśnie troszeczkę Wam te miejsca pokazać, jak można fajnie być w Paryżu, poczuć klimat Paryża, nie stać w gigantycznych kolejkach do muzeów, tylko po prostu tak się trochę zanurzyć w tym Paryżu. Jest olbrzymia kolejka, żeby wejść, bo oczywiście, tak jak Wam mówiłam, bazylika jest za darmo, ale trzeba tutaj przejść przez taki system ochrony. No i jak jest tyle ludzi, to jesteśmy o takim zachodzie słońca, no to nie wiem, czy to ma sens, bo my chcemy zobaczyć tutaj Paryż właśnie, chociaż jest troszkę mgła. Tu uważajcie na tych handlarzy, bo to jest jedna wielka ściema. Jeśli chodzi o torebkę, słuchajcie, mnie tutaj 2 razy próbowali ukraść torebkę, więc trzymamy się raczej blisko siebie. Bazylika jest cudna i tam z góry ten widok jest naprawdę cudny, jak wejdziecie. Ale tutaj chcę podejść i pokazać Wam, jak wygląda widoczek Paryża właśnie. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Mama mówi, że jest pięknie. Całe to miasto widać, tak. Całe widać miasto, tak. Ale tak naprawdę wieża Eiffla jest tam, po tamtej stronie, więc tam musimy się przejść, bo tam jest takie miejsce fajne, które Wam pokażę za chwileczkę. I tam jest właśnie, widać wieżę Eiffla. Tutaj zostawiamy bazylikę, wrócimy do niej na pewno, a my idziemy, tak jak Wam mówiłam. Tu jest zejście i tu są takie wagoniki, którymi możecie zjechać w dół. Kiedyś była cena 2 euro, jeżeli jesteście happy, to możecie zjechać, ale to jest żadna atrakcja w porównaniu z tą, co mamy w Anglii, jak Wam ostatnio pokazywałam przy naszym wypadzie do Scarborough. Tutaj oczywiście pełno kłódek zakochanych, a my idziemy gdzieś tam, w któreś tam to miejsce i tam będzie. Już zresztą widać wieżę Eiffla. Jednak nasze miejsce nie jest takie tajemnicze. Dużo tu jest ludzi. Ale nie, i tak jest mniej. Ale widzicie, jak fajnie widać wieżę Eiffla stąd? Super. Ten dróg trzeba tam podejść, bo tam jest jedyne miejsce, gdzie widać rzeczywiście tą wieżę Eiffla, tak wyraźnie, bo tutaj niestety nie. No i za chwileczkę Wam pokażę w ogóle tutaj Montmartre. Zobaczcie, jaka ta bazylika jest naprawdę olbrzymia. I my tak wyszliśmy, pamiętasz? Jak byliśmy za pierwszym, a dziewczyny, pamiętacie, jak byliśmy za pierwszym razem tam do góry, gdzie są te lampy się świecą, tak strasznie wiało tam. Ale tam musicie pokonać kilkanaście schodów, żeby tam wejść. I mówię, to się wtedy nie wchodzi od środka, tylko wchodzicie tak z boku. Jeżeli to będzie otwarte, to ja Wam pokażę, bo to jest naprawdę bardzo fajna atrakcja. Ona jest płatna dodatkowo, bo bazylika jest bezpłatna, ale to wejście na tą wieżę jest płatne, ale to jakieś grosze kosztowało. O, i mamy Charlie Chaplina. Bonjour! Teraz najpiękniejsza część. Oczywiście nie wiem, co tu robią te auta, ale zobaczcie, tu mamy Montmartre i tu mamy tak naprawdę wszystko, co można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o Paryż. Sztuka, kawiarnie, zapach papierosów, bo wszyscy tu piją, palą, więc to jest naprawdę wielkie wow. Słuchajcie, tutaj możecie sobie naprawdę wszystko, co wymyślicie, to sobie zjecie, wypijecie. Od razu Wam powiem, że to jest oczywiście takie miejsce, w którym tylko czekają na turystów. I no my Wam nie rekomendujemy, bo już nieraz tutaj po prostu bywając wiemy, że bardziej jest naciągane i później jest nie okej, jeśli chodzi o płacenie rachunku. Bo po prostu gęsto turyści są nabijani w butelkę. Także jak macie okazję gdzieś uciec i zjeść sobie obok w uliczce, no to Wam polecam. Taka część zaraz
na tym placyku część artystów. Oczywiście tutaj można sobie namalować portrety. Nie jest to tania rzecz. Kiedyś moje dziecko sobie wymyśliło, że chce na 18 urodziny, jak tutaj byliśmy właśnie portret. To był koszt 50 euro aż. Portret oczywiście leży zwinięty do tej pory w domu. Nigdzie nie wisi. No ale pamiątka jest. Uliczka obok, już mniej ludzi. Tutaj kiedyś moje dzieciaki sobie jadły gofry. Nie, przepraszam, jakie gofry, też opowiadam bzdury. Oczywiście naleśniki. I spoko, okej. Tylko, że mówię, jak przejdziecie kawałeczek dalej, to zawsze będzie coś tańszego i lepszego. Ale tak jak widzicie, już jest mniej osób. Już ludzie nie tłoczą się tak jak tam. I oczywiście pamiątki. Ale na pamiątki będzie jeszcze pora. Nie dzisiaj. Kręcamy sobie, słuchajcie, w prawo i to jest takie fajne miejsce. Taka mała galeria. Oni tutaj sami to robią, prawda? Te wszystkie ceramiczne rzeczy. No nie jest chyba Made in China. Made in China. O, patrz. Ekipę. A, chyba, że tak. Nie, no co, to przyklejone. Tu przywiązane. Ale tu kilka fajnych rzeczy nam się udało kupić, pamiętasz? Jakieś takie małe pamiątki. Ciekawe. No, wiedziałam, że będziemy wchodzić. Tak, piękne są, słuchajcie, piękne są tutaj rzeczy. I one nie są jakoś takie drogie, a myślę, że fajniej taką pamiątkę przywieźć niż jakieś takie badziewie. Zobaczcie, Paryż 16 euro, tutaj 18. Na pewno, mówię, dużo ładniejsze niż plastikowe jakieś takie coś. Śliczne, naprawdę śliczne rzeczy. Polecam Wam to miejsce. Ta galeria jest naprawdę cudowna i można dużo fajnych i ładnych rzeczy. Cudnych. Tutaj z tej galerii taką Wam małą dam wskazówkę, bo tutaj mamy różowy domek. Widzicie przede mną historię Van Gogha. Fajne, znaczy fajne jest to bardzo takie smutne w sumie można powiedzieć życie, ale bardzo interesujące. Jeżeli lubicie sztukę, a ja oczywiście jestem tą sztuką zarażona przez moje dziecko, no to warto sobie poczytać biografię niektórych malarzy. Słuchajcie, jesteśmy tutaj przy już Różowy Domek. Powiem Wam szczerze, on jest bardzo często, jak byliśmy, zamknięty. Oczywiście to jest kawiarnia, możecie sobie tutaj wejść i skorzystać, ale my idziemy naszą taką jedną z ulubionych uliczek. Jest tutaj bardzo spokojnie, pięknie. Tak jak widzicie, cudowne stare domy i to jest właśnie piękne. A zresztą posłuchajcie sami. Ptaki w Paryżu. Zafascynowane, że pies ma taki fajny widok z okiem. Trochę mu zazdrościmy, co? Ujęcie tutaj, fajnie sobie zrobić zdjęcia, zresztą zrobiłyśmy i przechodzimy sobie. I przechodzimy sobie tutaj i kolejne zwierzątko. Zobaczcie, nie ma już nikogo. I to właśnie jest najpiękniejsze. Słuchajcie, odejdziecie kawałek i pójdziecie takimi uliczkami i to jest właśnie cudowne. Ja już tutaj Wam dzisiaj tylko pokażę Montmartre wieczorem, ale nie wiem, czy gdzieś będziemy siadać, czy będziemy się zatrzymywać, bo jesteśmy po jedzeniu. Nasze dziecko nam fantastycznie przygotowało niespodziankę. Także zobaczymy, co jeszcze tutaj uda nam się dzisiaj pokazać, ale tak jak Wam powiedziałam, bez turystów, spokojnie, ciszy, poza gadaniem oczywiście dziewczyn. Nie uwierzycie, ale to jest dalej 18 dzielnica i ona jest taka piękna. Naprawdę. Uciec od tych tłumów, przejść się tutaj kawałeczek i zobaczyć, jak pięknie można sobie pochodzić w ciszy. Oczywiście my wrócimy tam pod samą bazylikę, ale zanim to zrobimy, to taki spokojny spacer. Wróciliśmy, można powiedzieć, w to samo miejsce. Tutaj poszliśmy w lewo i wróciliśmy dookoła. Tak naprawdę można tutaj pochodzić. Tak sobie dzisiaj właśnie chodzimy. Pięknie to wygląda. No poza tym autem. Jak skręci. To pójdziemy tu w prawo, co? Idziemy tu w prawo. Te schody wcale nie zeszliśmy. Tanie wino jest? 70 euro, tak. Tak. Można sobie...
Czy chcemy usiąść na wino? No słuchajcie, no takie pytanie. Czy chcemy się usiąść? Nie zatrzymałyśmy się tam na wino, dlatego że to jest tylko na wynos, ale chciałyśmy usiąść, bo się usiąść, jak super cena, 3,90, wiecie, że sobie usiądziemy. Ale widzicie, tutaj właśnie to jest piękne, że te kawiarenki, te uliczki. Dobrze, słuchajcie, to były jedne schody i teraz jak przejdziecie coś kawałeczek dalej, to są kolejne schody. I tymi schodami już się tak schodzi całkowicie na dół. Jak pójdziecie tak cały czas prosto, to po prostu sobie dojdziecie już do takiego naprawdę poziomu zerowego, można powiedzieć. Już nie będzie więcej wspinaczki. Ale co Wam jeszcze powiem ciekawego? Tutaj na tych schodach, słuchajcie, już Wam wspominałam, 2 razy chcieli mnie okraść. Znaczy torebkę, którą mam zawsze przypiętą w ten sposób, to po prostu no, chcieli mi, akurat nie tą torebkę, chcieli mi ją po prostu zabrać. Tutaj zobaczcie, to są właśnie te schody. Sytuacja jest następująca. Ty sobie wchodzisz po tych schodach i ktoś po prostu idzie za tobą, dosłownie idzie za tobą i nie chce ci odciąć tej torebki. Po prostu jakimś magicznym sposobem próbuje ci ją otworzyć i wyciągnąć wszystkie rzeczy. Także bardzo bądźcie ostrożni, bo to jest po prostu coś okropnego. No i tutaj zobaczcie, jesteśmy pod wagonikami, czyli jesteśmy pod samą bazyliką. Tak jak Wam mówiłam, można sobie przejść. Można tymi schodami oczywiście do góry się wspiąć, można tymi wagonikami zjechać. I tutaj kawałeczek, jak podejdziemy dalej, to jest ta słynna karuzela. I tak jak widzicie w tej chwili, po prostu pamiątki, głośno, tłoczno, szum zupełnie inaczej niż kawałeczek dalej, tak jak szliśmy tam. Tak pięknie wygląda bazylika oświetlona wieczorem. Mówię, Montmartre wieczorem jest po prostu najpiękniejsze. Tutaj jest placyk, ale ja nawet nie wiedziałam, że on jest, słuchajcie, zamknięty w tej chwili, bo tu jest ta słynna karuzela, więc jutro rano jak wstanę, pójdę oczywiście dziewczynom po croissanty. Jak szliśmy z pociągu, to widziałam taką lokalną kawiarnię, bo my dosłownie jesteśmy po drugiej stronie, to pokażę Wam, jak to wszystko ładnie wygląda, jak jest tak wcześnie rano i nie ma tutaj tak dużo ludzi. Tutaj, słuchajcie, tutaj, dokładnie pod tym numerem i tutaj jest piesek. Nie zgadniecie, kto urzęduje. To jest pan od francuskiego. Jeżeli nie znacie, to zapraszam Was na jego konto. No niestety jest teraz bardzo zajęty, ale uwielbiam go za jego twórczość. Także, chociaż nie mówię po francusku, to moje dziecko, jak tutaj mieszkało, to powiem Wam szczerze, kilka inspiracji właśnie z jego konta czerpałyśmy, także super wam polecam, bo jest niesamowity, ma niesamowitą osobowość i naprawdę warto przed przyjazdem kilka jego roleczek zobaczyć, a może ktoś się w ogóle zgłosił u niego na kurs, też Wam polecam. A widzę, że moje dziewczyny szukają po prostu miejsca na winko, żeby usiąść i napić się urodzinowego. My mamy pyszne drineczki, ja powiem Wam dlaczego, bo tutaj mamy taką fajną knajpkę, jak sobie przeszliśmy wzdłuż, że mamy takie dobrą taką promocję. Polecam Wam, bo jest przemiły kelner, fantastyczna atmosferka, gdzieś tutaj w jednej z uliczek na Montmartre. No i słuchajcie, jest pięknie, naprawdę spędziłyśmy fantastyczny wieczór w tej malutkiej tutaj, za tym rogiem, jaki znak pizzeria, za tym rogiem, naprawdę super miejsce. Gorąco Wam polecamy, teraz wspinamy się po schodach do góry, żeby dojść do naszego domku, ale tu jest, słuchajcie, pięknie. Teraz jak już prawie nikogo nie ma, to jest naprawdę super. Tylko że teraz wychodzi na to, że musimy jeszcze raz wchodzić pod schody. Zobaczcie, jaki piękny mural. A my jesteśmy dokładnie, zobaczcie, pod bazyliką. Moja rekomendacja, słuchajcie, zakończając ten piękny naprawdę dzień, w którym zaczęliśmy naszą podróż i teraz kończymy pod Montmartre, znaczy pod bazyliką, bo w sumie jesteśmy cały czas na Montmartre. Słuchajcie, zgubcie się tutaj. Po prostu chodźcie, nie patrzcie na mapę, kręćcie się w kółko, wchodźcie w różne uliczki, a znajdziecie naprawdę coś fajnego, ciekawego. Jeżeli macie taką możliwość rezerwacji sobie tutaj miejsca noclegowego, to ja Wam rekomenduję. Naprawdę, tutaj spaliśmy, tak jak Wam mówiłam, w innych miejscach. No oczywiście, jak kogoś stać, to rezerwujcie sobie pierwszą, drugą dzielnicę. Super, ekstra. Ale jeżeli chcecie spędzić fajnie czas i być tutaj w centrum, również w fajnym miejscu, to Montmartre jest numer 1. Gdzieś tu z boku jeszcze chciałam Wam pokazać. Tutaj te wagoniki jadą. Czyli dosyć długo są czynne.
w lewo chyba poszły. Zaraz dziewczyny gdzieś tam poszły do góry, babcia już się denerwuje, gdzie są. Ale nie ma tych tłumów, które były wcześniej. A my musimy iść za bazylikę, bo tam jest nasz domek. A teraz jeszcze chwila pod bazyliką. Mamy 21. Jest cudownie. Jest już mniej ludzi, ale za to klimat jest dalej taki, jaki powinien być w Paryżu. Jeszcze tylko wypatrzymy sobie. Tak, ale jeszcze musimy zobaczyć, jak jest oświetlona wieża Eiffla. Tak, naprawdę, słuchajcie, pięknie, po prostu pięknie o tej porze. Księżyc już na niebie. Zobaczcie, jak cudnie. A, to cudowna bazylika. Ona jest niesamowita, co? Także mówię, musimy się zebrać, przyjść wcześniej, chociaż jutro mamy inne plany. Zostańcie z nami, a zobaczycie, jaki dzień pierwszy tak naprawdę, no może drugi, jeżeli tak to można nazwać. Zaplanowaliśmy już taki pełen dzień w Paryżu. Co wymyśliłyśmy, co chcemy zobaczyć i jak możemy spędzić tak, żeby nie wydać za dużo kasy, a zobaczyć to, co jest najważniejsze i tak jak Wam mówiłam, poczuć klimat właśnie Paryża.